Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o tokenie Myria, który podrzuciliście mi około 2 miesiące temu. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że tokeny, które poddaję analizie, nie są to tokeny, które należą do mojego portfolio, ponieważ w komentarzach powstają takie sugestie. Są to tokeny, które zasugerowaliście właśnie w komentarzach pod różnymi filmami. Ja przyglądam się tym projektom i robię researche, dlatego jeżeli to rozumiecie, jesteście zainteresowani, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o token Myria, mamy informację, że aktualnie kosztuje niecały 1 cent. Widzimy, że cena jest to cena około startowa tego projektu. Projekt startował w 2023 roku w kwietniu, nastąpił głęboki spadek, po czym się odbiliśmy. Wy mi podrzucaliście token w okolicach listopada. Niestety dopiero teraz przyjrzałem się temu projektowi. Co jest ważne, to fakt, że aktualnie znajdujemy się na dość silnym wsparciu, które być może zostanie wybronione, natomiast pamiętajcie, nie są to porady inwestycyjne. Jeżeli chodzi o tokenomię, Myria Max Supply to jest 50 miliardów tokenów. Jeżeli chodzi o Circulating Supply, mamy 9,5 miliarda około, co stanowi 19% Max Supply, czyli mamy od razu informację, że publicznie dostępnych jest około 1/5 wszystkich tokenów, które kiedyś będą w obiegu, natomiast 3/4 tokenów jeszcze będzie odblokowywanych, będzie to następować w kolejnych kilku latach, później to pokażę, będzie widoczne w white paperze. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to fakt, na jakich giełdach jest Myria i większe giełdy to OKX, Bybit, KuCoin, Gate.io, BitGet. Co się rzuca w oczy, to fakt, że nie ma Binance'a, co potencjalnie daje impuls do wzrostu, przynajmniej w teorii, jeżeli taki listing na Binance by się pojawił, ponieważ wtedy większa ilość użytkowników będzie miała dostęp do tokena i zwiększy się jego płynność. Myria jest na Ethereum, służy do skalowania gier. Jest to ciekawe rozwiązanie Layer 2, które dodatkowo wykorzystuje rollupy, o tym za chwilę. Natomiast przejdźmy jeszcze szybko przez Etherscan. Max Supply jest potwierdzony na Etherscanie 500 miliardów tokenów Myria. Hodlerów, czyli ludzi, którzy zainwestowali w ten token i trzymają go na portfelu, jest około 16 tysięcy. I czym tak naprawdę jest Myria? Przejdźmy na white paper. Myria jest to projekt, jak wcześniej wspomniałem, na blockchainie Ethereum, jest to layer 2, ma służyć do skalowania rzeczy, które będą budowane na Ethereum, zwłaszcza NFT-ki, gry, ale i różne inne aplikacje. Głównie projekt skupia się na gamingu, z tego co zauważyłem. Mają oni partnerstwo Starkware i dzięki temu mogą zapewnić zerowe opłaty podczas mintowania i tradowania NFT-kami. Dodatkowo mamy informację, że używają oni Zero Knowledge Rollupy i w dużym skrócie potwierdzenia Zero Knowledge polegają na tym, że sieć jest pewna jakiejś rzeczy, mimo tego, że nie do końca wszystkie informacje są wiadome. Na przykład chcesz kupić alkohol i musisz udowodnić, że masz 18 lat ukończone. I Zero Knowledge polega na tym, że ty nie musisz pokazywać całego plastiku, gdzie jest twoje zdjęcie, informacje o imieniu, nazwisku, seria numer dowodu, PESEL i inne informacje. Technologia Zero Knowledge polega na tym właśnie, że zarówno ty, jak i pani ekspedientka dzięki tej technologii wiedzielibyście, że ty jesteś pełnoletni i możesz kupić alkohol, co mógłbyś potwierdzić pani ekspedientce bez pokazywania dokładnie całego dokumentu, który ona może obejrzeć i spisać całą resztę informacji, które są na tym dowodzie zawarte. Następnie mam informację, że ta Layer 2 jest w stanie zebrać wszystkie transakcje, które dzieją się na protokole Myria, złożyć je w jedną transakcję i następnie przesłać na Ethereum, gdzie Ethereum potwierdzi to, co działo się na protokole Myria. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Myria chce jak najbardziej zmniejszyć opłaty, czyli nie chce wykonywać każdej transakcji na Ethereum, bo tam opłaty są drogie. Wszystko będzie działo się tanio na Myrii, a tylko co jakiś czas będzie szło potwierdzenie tego, co stało się na protokole Myria na Ethereum, dlatego że Myria chce korzystać z bezpieczeństwa Ethereum, a jak wiemy Ethereum jest bardzo bezpiecznym blockchainem, natomiast ma problem z wysokimi opłatami oraz skalowalnością, co właśnie rozwiązuje Myria. Czyli de facto jest to taka synergia i dzięki Myrii będą mogły powstawać gry na Ethereum,
ponieważ przyznacie, że jeżeli powstałaby gra typowo na blockchainie Ethereum, to byłaby ona toporna, wolna droga i nikt zapewne nie chciałby w nią grać. Poniżej mamy mnóstwo informacji o tym, czym jest blockchain, o tym, że mają swój wallet, o tym, że mają zachowaną najwyższą jakość gier zgodnie ze standardami, o tym, że Myria jest tokenem ERC20. Mamy opisany problem, który rozwiązuje projekt, wcześniej o tym opowiedziałem. Chciałbym jeszcze przeanalizować tą grafikę, która dokładnie pokazuje, co robi Myria. Jeżeli mamy dużo transakcji, Myria kompresuje je wszystkie w jeden blok i jest informacja, że do 9000 transakcji może być skompresowane. Następnie te bloki pojawiają się co 5 sekund i do 200 bloków może zostać zebranych w jeden dowód kryptograficzny. Następnie jest on przesyłany na Ethereum, czyli na layer 1, gdzie zostaje zatwierdzone to wszystko, te wszystkie transakcje, które działy się w blokach i Ethereum potwierdza bezpieczeństwo tych danych, które zostały przesłane z layer 2 na layer 1. Następnie ponownie jest informacja o tym, że jest to rozwiązanie skalowania. Nie będę tego wszystkiego czytał i przedstawiał. Jeżeli jesteście zainteresowani, zachęcam. Jest informacja, że platforma ma swój wallet, że ma marketplace, gdzie możemy handlować NFT-kami. Jest informacja, w jaki sposób to działa. Mamy schemat, mamy opłaty na Myria. Jest informacja, że wszystkie opłaty, które będą na przykład zbierane na marketplace, będą służyć do wynagradzania na przykład nodów Myria. Jeżeli chodzi o token Myria, tak jak wcześniej wspomniałem, ERC20 służy do uiszczania opłat w całym protokole Myria, służy do robienia zakupów, służyć będzie również do stakingu, natomiast teraz stakingu jeszcze nie ma. Jeżeli zostanie on wprowadzony, to również stakujący będą wynagradzani w tokenie Myria. Jeżeli mamy Myria, mamy możliwość głosowania, w którą stronę protokół ma się rozwijać, czyli jest funkcja governance. Mamy podział całej tokenomii, informacja, że 40% jest w ekosystemie Myria. Jeżeli chodzi o deweloperów, mają 19%, dla nodów zostało przeznaczone 36%, jeżeli chodzi o strategiczne rezerwy 2% i na samym początku, czyli token generation event, zostało rozdysponowane 3% tokenów. Mamy tutaj wszystko rozpisane. Poniżej mamy graf pokazujący, jak szybko pojawiać będą się tokeny Myria na rynku i jeżeli aktualnie mamy początek 2024, a ktoś zakłada, że 4-letnia cykliczność Bitcoina będzie miała miejsce i przed nami hossa, która skończy się za rok, za 1,5 roku, to na tej podstawie możemy obliczyć, ile tokenów pojawi się do tego czasu na rynku. Aktualnie w obiegu jest około 10 miliardów Myria, czyli jesteśmy gdzieś tutaj w około 8-7 miesiącu. Jeżeli dodamy do tego 1,5 roku, czyli 18 miesięcy, będzie to około 24 miesiące w tym miejscu, co oznacza, że wtedy będzie około 30 miliardów Myrii w obiegu. Aktualnie mamy 10 miliardów, wtedy będzie 30 miliardów i musicie mieć to na uwadze, jeżeli jesteście zainteresowani tym projektem, ponieważ oznacza to, że token ten będzie rozwadniany, no chyba że wejdzie staking, ludzie będą blokować te tokeny, część ludzi będzie też chciała stawiać nody, kupienie takiego noda jest to niecałe $6000, natomiast każdy właściciel noda będzie również wynagradzany tokenami Myria, zatem w zależności od tego, w którym kierunku pójdzie projekt, jakie intencje będą mieli posiadacze tokena Myria, w tą stronę będzie szła cena tokena Myria, która jeżeli ludzie będą chcieli zrzucać swoje torby, na pewno będzie narażona na spadki. Ok, przejdźmy sobie na stronę Myria. Mamy informacje o nadchodzących grach, mamy informacje, jak zostać właścicielem noda, o co chodzi z gamingiem. Można zauważyć, że strona jest bardzo podobna do Gala Games, czyli trochę podpatrują swoją konkurencję. Znowu mamy informację, że jest to layer 2 dla zaufanego Ethereum. Mamy newsy, możemy zobaczyć również, z kim współpracują i są to dość duże i znane firmy. Na samym dole możemy się zapisać do newslettera. Kolejne miejsce to marketplace, coś tutaj się dzieje, są różne projekty, różne itemy, czyli w momencie, w którym pisali, że na ich protokole zostały wymintowane już setki tysięcy NFT-ków, nie kłamali, ponieważ naprawdę jest tego dużo. Mamy podstronę ekosystem, gdzie są różne gry i co chcę Wam pokazać, że na przykład kliknę w Moonwheel i wezmę sobie
Goldfi. Oczywiście podłączyłem wcześniej swój wallet. Jeżeli chodzi o Moonwheel, mogę zagrać, zostanę przeniesiony na zewnętrzną stronę, gdzie będę mógł grać, nie będę grać. Natomiast kolejna gra Goldfi jest status in development i bardzo dużo gier ma ten status in development, dlatego jeszcze niezbyt tutaj możemy pograć. Metaverse także in development i wiele innych, mimo że jest tu ponad 150 gier, jak się tłumaczą w którymś miejscu, jak czytałem, to bardzo mało z nich jest aktywnych do zagrania. Dobrze, następna strona Nodes. Mamy informację, że jeżeli chcielibyśmy stworzyć, postawić takiego noda i zarabiać w Myrii, to na samym dole strony możemy wpisać swojego maila, zweryfikować się mailem i dostaniemy informację o kolejnych krokach, co należy zrobić. Nody Myria są wynagradzane codziennie i z tego, co wyczytałem bodajże w white paperze, tak, w white paperze to było, każdego dnia 12 milionów tokenów jest rozdysponowywanych na nody, które utrzymują ten protokół, natomiast po 2 latach następuje halving i ta dystrybucja zostaje zmniejszona do 6 milionów każdego dnia. Też dużo moim zdaniem, natomiast tak jak wcześniej pokazywałem, dosyć spore jest tutaj zwiększenie podaży, które widzimy na tym wykresie. Dobrze, następnie przejdziemy sobie jeszcze do Bubble Maps. Jak korzystać w ogóle z tej strony? Jeżeli chcielibyście sami to zrobić, w tym miejscu mamy Smart Contract Myrii, należy go skopiować, przejść na Bubble Maps, wpisać Smart Contract, kliknąć Myria i mamy informację, jak wiele portfeli jest na sieci Myria, jak mocno rozproszone są tokeny po tych portfelach i jak widzimy aktualnie na przykład 1% należy do OKX-a, do MEX-a należy też niecały procent, do jakiegoś tutaj portfela 1,5%, do KuCoina 1,6% i tutaj jest bardzo dużo mniejszych adresów. Im więcej adresów, tym tak naprawdę lepiej, ponieważ im bardziej rozproszone są te tokeny, tym mniej jest whale'i. Natomiast mamy informację, że część z podaży jest na kilku portfelach i to są naprawdę duże ilości, ponieważ tutaj już mamy 70% tokenów, natomiast one należą do zespołu, do całego protokołu i to zostanie zrzucane na rynek zgodnie z tym, co widzieliśmy w white paperze. Jeżeli chodzi o aktywność na sieci, polecam sprawdzać też na Dune. Jest tutaj narzędzie Token Analyzor od DeFiMochi i w nim wpisujemy adres smart kontraktu, czyli ten z CoinMarketCapu, który kopiowałem, podajemy liczbę dni, które chcemy sprawdzić i sieć, pamiętajcie, Ethereum. I mamy informację, że dzisiaj utworzono 133 nowe adresy na tym protokole. Ogólnie przez ostatnie 30 dni powstało ponad 8700 nowych walletów, czyli portfeli. Poniżej mamy również wykres, który przedstawia cenę i informacje, kiedy było najwięcej sprzedaży tokenu i kiedy było najwięcej zakupów. I jak widzimy, gdy był top, ktoś zrzucał swoje torby, natomiast ludzie i tak kupowali i cały czas kupują. Mimo wszystko aktualnie cena spada i widzimy, że sprzedających jest więcej niż kupujących, ponieważ ta czerwona linia jest wyższa od zielonej, co by się zgadzało z tym, co się dzieje z ceną. Następną stroną, którą warto przeanalizować i chciałem Wam pokazać, jest to DEX Tools i jeżeli chcemy poszukać Myrii, również wpisujemy Smart Contract, mamy Myria, sprawdzamy, czy on jest taki sam, który tu podaliśmy i taki sam jak na stronie CoinMarketCap, klikamy Myria, mamy wszystkie informacje. Ja chciałbym się skupić tutaj na skorze, jest 99/99, czyli max. I jeżeli chodzi o audyty, jedyną rzeczą, która jest dziwna moim zdaniem, to fakt, że token jest mintowalny, czyli może zespół wymintować więcej tokenów niż jest ogłoszone, co moim zdaniem jest trochę konsternacją, ponieważ nie wiadomo, dlaczego zostawili sobie taką możliwość. Patrząc na social media, sprawdzimy tylko Twittera, mają bardzo dużo followersów, prawie 250 000. Jeżeli chodzi o aktywność i docieranie do społeczności, mamy 72 000 odsłon, jest ponad 1000 retweetów, poniższe wpisy 4000, 14 000, 3,6 tysięcy, trochę mniej, natomiast jeżeli chodzi o aktywność, to jakaś jest. Przejdźmy jeszcze do strony twitterscore.io, gdzie możemy sprawdzić przyrost followersów na Twitterze i widzimy, że w poprzednim roku
od lutego do kwietnia był bardzo duży przyrost. Niestety nie wiemy, czy były to boty jakieś wykupione, czy ludzie. Następnie spadały te lajki i aktualnie znowu przybywa followersów, co jest na plus dla tego projektu. Jeżeli chodzi o top followersów, możemy również sprawdzić, że taki ktoś jak Ryan Wyatt, który ma ponad 400 000 followersów, ich obserwuje, tak samo OKX, który ma ponad 3,6 miliona followersów, także jest zainteresowanie tym projektem nawet wśród dużych giełd. Na sam koniec dodamy oczywiście Myrię do portfela, do mojego eksperymentu. Oczywiście przypominam, że nie jest to zakup, jest to symulacja, jakbym to robił, która powstaje w celach edukacyjnych i mamy Myria. Jeżeli chodzi o cenę, submitujemy symulację, jakbyśmy zakupili Myrię w dniu jej researchu za około $1000 i aktualnie, jeżeli przejdziemy sobie na wykres kołowy, widzimy, że najgorzej wciąż radzi sobie Senat i Sidus. Jeżeli chodzi o projekty, które są na plusie, jest to Veracity, Floix, Nakamoto Games, Gala i Kaspa. Jeżeli chodzi o Kangę, Sidus, WeSendIt i Senat, są na szarym końcu. Podsumowując, projekt Myria jest to moim zdaniem bardzo ciekawe rozwiązanie. Daje możliwość rozwijania się gamingu na Ethereum, ponieważ daje możliwość skalowalności i mniejszych opłat na tym ekosystemie, na tym blockchainie. Jedyne zagrożenie, które widzę, to fakt, że jeszcze bardzo dużo tokenów zostanie uwolnionych. Aktualnie mamy około 19% całkowitej podaży w obiegu, co znaczy, że jeszcze 81% pojawi się na rynku i nie oszukujmy się, na pewno jakaś część zostanie zrzucona na nowych wchodzących, także jeżeli tych nowych zabraknie, to cena niekoniecznie będzie rosła, natomiast jeżeli gaming będzie się rozwijał, będzie zainteresowanie tym protokołem Myria, będą wchodzić nowe gry i będzie pojawiać się popyt zarówno na gry, na tworzenie, jak i zwykły popyt inwestycyjny na ten projekt. Cena może rosnąć, czas pokaże, rynek zweryfikuje. Pamiętajcie, nie są to porady inwestycyjne. Dajcie znać, co myślicie o tym projekcie, jakie projekty chcielibyście, abym przeanalizował w następnym odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!